Następnego dnia obudziłam się z poczuciem, że coś się we mnie przesunęło. Nie bolało, nie paliło. Było jak cisza po decyzji, której jeszcze nie umiałam nazwać. W łazience znów spojrzałam w lustro. To samo krzywe szkło, ten sam ślad po cudzych palcach, ale ja nie byłam już taka sama. Znamię na mojej szyi było spokojne, jasne, wyraźniejsze niż kiedykolwiek. To tylko dzień, wyszeptałam do siebie. Jeden dzień. W pracy od razu poczułam napięcie. Ola była zbyt uprzejma, zbyt cicha. Jej smuga nie wiła się już chaotycznie. Była zwarta, skoncentrowana, jakby czekała na sygnał. Kaśka spojrzała na mnie z troską. Wszystko okej? Pytała cicho. Tak, skłamałam. Chyba. Koło południa wydarzyło się coś, co nie było przypadkiem. Do kawiarni weszła kobieta w długim, ciemnym płaszczu. Miała idealnie gładkie włosy, zbyt spokojne ruchy i oczy, które nie odbijały światła. Znamię zareagowało natychmiast. Nie chłodem, nie bólem, alarmem. Kobieta usiadła przy stoliku pod ścianą i spojrzała prosto na mnie. Nie na Olę. Na mnie. Ada, odezwała się Ola za moimi plecami. Obsłużysz stolik 9. Serce mi przyspieszyło. Podeszłam. Im bliżej byłam, tym bardziej świat się rozszczelniał. Smugi były wszędzie. Cienkie, grube, poszarpane. Ale wokół tej kobiety nie było nic. Pustka, gorsza niż mrok. Dzień dobry, powiedziałam. Kobieta uśmiechnęła się. Witaj, odparła w końcu. Znamię zapiekło. Co podać? Zapytałam, starając się, by głos mi nie drżał. Nic, odpowiedziała. Przyszłam zobaczyć. Nie? To czym jesteś? Świat na moment ucichł. Dźwięki kawiarni odpłynęły, jakby ktoś zanurzył mnie pod wodą. Nie powinnaś się bać, powiedziała kobieta. To dar, a dary, pochyliła się lekko, zawsze mają właścicieli. I wtedy coś we mnie pękło. Nie ze strachu, ze sprzeciwu. Przypomniałam sobie park, ciszę, dłoń Marka, jego głos. Następnym razem będziesz musiała wybrać. Wybrałam. Nie cofnęłam się. Zamiast tego pozwoliłam darowi się otworzyć. Świat rozbłysł. Zobaczyłam wszystkie nitki, połączenia, zależności, kłamstwa. Zobaczyłam, że kobieta nie przyszła sama, że jej pustka była maską, że coś za nią patrzyło. I zobaczyłam też Olę. Jej smuga była napięta jak lina podłączona do tej kobiety, do czegoś większego. Ona kłamie, powiedziałam głośno. Kobieta uniosła brwi. Słucham? Ty nie przyszłaś mnie zobaczyć, ciągnęłam, czując, jak głos mi się wzmacnia. Przyszłaś sprawdzić, czy można mnie złamać. W kawiarni zapadła cisza. Ola pobladła. Ada, przestań, syknęła. Zachowujesz się dziwnie. Spojrzałam na nią. I po raz pierwszy nie było we mnie wstydu. Ty też, powiedziałam cicho. Od początku wiedziałaś. Smuga Oli zadrżała gwałtownie. Kobieta wstała powoli. Jeszcze nie, powiedziała spokojnie, ale teraz już wiem. Zrobiła krok w moją stronę. I wtedy światło we mnie odpowiedziało. Nie wybuchło, nie zaatakowało. Po prostu stanęło między nami. Jasne, niewzruszone. Kobieta zatrzymała się. Po raz pierwszy na jej twarzy pojawiło się coś prawdziwego. Niepokój. Interesujące, wyszeptała. Ona już się budzi. Odwróciła się i wyszła. Drzwi zamknęły się za nią z cichym dzwonkiem. Oddychałam ciężko. Ola patrzyła na mnie, jakby widziała obcą osobę. Kim ty jesteś? Wyszeptała. Spojrzałam na nią spokojnie. Tą, której nie złamałaś. I wiedziałam, że właśnie przekroczyłam granicę, zza której nie ma powrotu, bo zło nie zobaczyło, a ja przestałam się chować. Po wyjściu tamtej kobiety kawiarnia długo nie wracała do normalnego rytmu. Ludzie mówili ciszej. Ktoś nerwowo mieszał kawę.
Ktoś inny zapytał o rachunek, chociaż dopiero co przyszedł. Jakby wszyscy czuli, że wydarzyło się coś, czego nie potrafią nazwać. Ja też to czułam, ale we mnie nie było już chaosu. Była stabilność. Ola zamknęła się na zapleczu. Słyszałam, jak rozmawia przez telefon, urywanymi zdaniami, szeptem, który pękał. Jej smuga była rozdarta, jakby ktoś przeciął ją w połowie. Tak wygląda utrata kontroli, pomyślałam. Kaśka podeszła do mnie i położyła dłoń na moim ramieniu. Hej, powiedziała cicho. Wszystko okej? Spojrzałam na nią i uśmiechnęłam się lekko. Prawdziwie. Tak, odpowiedziałam. Naprawdę. I po raz pierwszy to nie było kłamstwo. Wieczorem Marek czekał na mnie przed kawiarnią. Nie opierał się o latarnię tym razem. Stał wyprostowany, czujny. Jak ktoś, kto wie, że stało się coś ważnego. Widziałem ją, powiedział bez wstępu. Czułem. Ja też, powiedziałam. Przyszła sprawdzić, czy da się mnie złamać. I się nie dało. Patrzył na mnie przez dłuższą chwilę. W jego spojrzeniu było coś nowego, nie tylko troska, ale i respekt. Użyłaś daru, powiedział. Tak. Świadomie? Tak. Podszedł bliżej. Jestem z ciebie dumny, powiedział cicho. Te słowa uderzyły we mnie mocniej niż strach. Nikt nigdy mi tego nie powiedział. Zatrzymałam się. Oddech mi się załamał. Marek, wyszeptałam. Ja całe życie słyszałam, że jestem za małą, za cicha, za słaba, za dziwna. Uniósł dłoń i bardzo delikatnie dotknął mojego policzka. Nie przesunął dłoni, nie przyciągnął mnie do siebie. Po prostu był. A ja, powiedział, widzę kogoś, kto przetrwał coś, co złamałoby większość ludzi. Z oczu popłynęły mi łzy, nie ze smutku, z ulgi. Pozwoliłam sobie oprzeć czoło o jego ramię. Poczułam jego zapach, ciepło, spokojny oddech. I po raz pierwszy od dawna nie byłam sama w swoim ciele. Oni wrócą, powiedział cicho. Wiem, ale nie tak łatwo. Podniosłam głowę. Dlaczego? Uśmiechnął się lekko. Bo kiedy ktoś się budzi, światło zaczyna go chronić. Tej nocy śniło mi się coś innego niż wcześniej. Nie ucieczka, nie obce niebo. Stałam na jasnej równinie, a wokół mnie byli ludzie, różni, zwyczajni. Każdy z nich miał w sobie światło, różne, słabe, mocne, ale prawdziwe. A ja nie stałam ponad nimi, stałam pośród nich. Obudziłam się spokojna. Następnego dnia Ola nie przyszła do pracy. Dzień później przyszło pismo. Kontrola, audyt, nieprawidłowości w dokumentach, które prowadziła. Skargi klientów, które zniknęły. Pieniądze, które nie powinny zmienić właściciela. Zło nie krzyczało, kiedy upadało. Sypało się od środka. Kaśka czytała maila z szeroko otwartymi oczami. Ada, wyszeptała. To wszystko to Ola. Patrzyłam przez okno. Każdy kiedyś odpowiada za swoje wybory, powiedziałam spokojnie. Wieczorem znowu byłam z Markiem. To dopiero początek, powiedział. Wiem. A mimo to zawahał się. Chcę tu być. Z tobą, jeśli pozwolisz. Spojrzałam na niego. Zostań, powiedziałam, ale nie ratuj mnie. Uśmiechnął się. Nigdy nie miałem takiego zamiaru. I wtedy bardzo cicho, bardzo naturalnie pocałował mnie w czoło. To wystarczyło. Nie powiedziałam Markowi od razu o śnie. Bałam się, że kiedy wypowiem go na głos, stanie się czymś cięższym, bardziej realnym, a ja potrzebowałam jeszcze chwili, żeby oswoić się z myślą, że to wszystko naprawdę dotyczy mnie. Ale on i tak wiedział. Spotkaliśmy się wieczorem w małym mieszkaniu, które wynajmował niedaleko parku.
Było proste, jasne, bez zbędnych rzeczy, jakby ktoś urządził je tylko po to, żeby móc oddychać. Śniłaś, powiedział, kiedy podał mi herbatę. Spojrzałam na niego zaskoczona. Skąd? Twoje światło jest inne po snach, odpowiedział. Pełniejsze. Usiadłam na kanapie i objęłam dłonie kubkiem. Widziałam miejsce, zaczęłam powoli. Nie ziemię, ale nie obce w sposób straszny, raczej znajome, jak coś, o czym się zapomniało. Marek usiadł naprzeciwko mnie. To nie był sen, powiedział cicho. To było wspomnienie. Serce mi przyspieszyło. Ada, zawahał się. Nie pochodzisz stąd. Nie do końca. Znamie zapulsowało, ale tym razem bez lęku. Był świat, kontynuował, który nie opierał się na władzy ani strachu, na równowadze. Ludzie tam nie rządzili światłem. Oni je pielęgnowali. A potem? Wyszeptałam. Potem przyszli tacy jak oni, odpowiedział. Ci, którzy chcieli światło posiadać, zamknąć, użyć. Wzięłam głęboki oddech. A ja? Ty jesteś jedną z tych, które wysłano, żeby światło przetrwało, powiedział. Ukryte w zwyczajnym życiu, w ciszy, w kruchości. Łzy spłynęły mi po policzkach. Dlaczego ja nic nie pamiętam? Bo pamięć by cię zdradziła, a twoja siła zawsze była w tym, że pozostałaś sobą. Zrozumiałam wtedy coś ważnego. Moje życie nie było karą, było schronieniem. Oni wrócą, powiedziałam. Tak, skinął głową, ale nie po to, żeby wygrać. Spojrzałam na niego. Skąd wiesz? Uśmiechnął się. Bo światło, które się budzi, nie znika, a oni, urwał, oni już zaczynają się rozpadać. Jakby na potwierdzenie jego słów, znamię zapłonęło ciepłem, nie oślepiającym, pewnym. Przyszli 3 dni później, nie do kawiarni, nie do parku, do mojego domu. Stałam w przedpokoju, słysząc ich głosy zza drzwi, spokojne, uprzejme, jakby przyszli z wizytą. Ada, powiedział Marek cicho, stojąc obok mnie. Pamiętaj, nie walcz, bądź. Otworzyłam drzwi. Była tam ta kobieta i jeszcze 2 innych, bez smug, bez światła, pustych. Przyszliśmy po to, co do nas należy, powiedziała. Nic do was nie należy, odpowiedziałam spokojnie. Uśmiechnęła się. Wszystko, co świeci, prędzej czy później zostaje zabrane. Pokręciłam głową. Nie, powiedziałam, tylko to, co chce być zabrane. I wtedy pozwoliłam światłu wyjść. Nie jak broni, jak prawdzie. Zobaczyli siebie. Nie to, za kogo się podawali, ale to, czym się stali. Pustką, którą karmili cudzym światłem. Strach, który ukrywali pod kontrolą. Krzyknęli. Nie z bólu, z rozpoznania. Jedno po drugim ich postacie zaczęły się rozpadać. Nie fizycznie, ale jak odbicie w pękającym lustrze. To niemożliwe, wyszeptała kobieta. To koniec, odpowiedziałam. Zniknęli. Nie było huku, nie było zwycięskiego gestu, tylko cisza. Prawdziwa. Na początku nikt nie zauważył, bo zło nie rozpada się jak mur, nie wali się z hukiem, nie zostawia po sobie dymu ani ruin. Zło rozpada się od środka. Najpierw przestaje działać to, co zawsze działało. Słowa, które kiedyś raniły, zaczęły odbijać się od ludzi jak puste dźwięki. Krzyki brzmiały lżej, groźby traciły ciężar. Spojrzenia, które miały zawstydzać, nie znajdowały już tego miejsca w człowieku, w które mogły się wbić. Ludzie nie wiedzieli dlaczego. Mówili, coś jest inaczej, jakoś to mnie już nie rusza.
Kiedyś bym się bał, teraz nie. Nie łączyli tego z Adą, nie łączyli tego z żadnym wydarzeniem, ale coś się przesunęło. Byli tacy, którzy przez całe życie żyli z tego, że inni się bali. Zauważyli to pierwsi. Ich słowa przestały wywoływać reakcję. Ich obecność nie powodowała napięcia. Ich manipulacje nie zapuszczały korzeni. Próbowali mocniej, głośniej, ostrzej. I im bardziej próbowali, tym wyraźniej było widać pustkę pod spodem. Zło, które nie znajduje odpowiedzi, zaczyna się dusić. W innych miejscach działy się rzeczy pozornie małe. Ktoś pierwszy raz wstał od stołu i wyszedł, bez tłumaczenia, bez krzyku. Ktoś inny nie oddzwonił, nie wrócił, nie przeprosił za coś, czego nie zrobił. Ktoś jeszcze powiedział nie. I sam był zdziwiony, jak łatwo to słowo przeszło przez gardło. Nie było euforii, nie było zwycięstwa. Było odciążenie. Jakby świat przestał nosić coś, czego nie zauważał, że dźwiga. Ada szła przez to wszystko cicho. Nie wiedziała, kiedy dokładnie to się zaczęło. Nie wiedziała, gdzie to się skończy. Wiedziała tylko jedno. To, co się rozpadło, nie było istotą, nie było bytem. Było sposobem istnienia, który potrzebował lęku jak powietrza. Zauważyła, że ludzie przy niej mówią inaczej. Nie bardziej otwarcie, nie dramatycznie, po prostu prawdziwiej. Nie potrafili przy niej udawać, ale też nie czuli się zdemaskowani, jakby coś w nich samych przestawało chcieć kłamać. Niektórzy czuli się nieswojo, pytali, dlaczego przy tobie jest tak cicho? Ada nie odpowiadała, bo nie była ciszą. Była miejscem, w którym cisza mogła się wydarzyć. Był moment, kiedy to, co zostało ze zła, spróbowało jeszcze raz, ostatni, nie wprost, nie frontalnie, przez plotkę, przez niedopowiedzenie, przez sugestię. To zawsze działało, ale tym razem ludzie tylko wzruszali ramionami. Nie dlatego, że byli lepsi, tylko dlatego, że nie czuli już głodu, który karmił to wszystko wcześniej. Zło nie zostało pokonane, zostało pozbawione sensu, a to jest gorsze niż porażka. Ada zrozumiała wtedy coś, czego nie wiedziała na początku. Jej dar nie polegał na tym, że ona świeciła zamiast innych. Jej dar polegał na tym, że nie zasilała ciemności, nie bała się jej, nie walczyła z nią, nie nadawała jej znaczenia i świat zaczął robić to samo. Nie stał się idealny. Ludzie nadal ranili się nawzajem, nadal popełniali błędy, nadal uciekali od siebie, ale coś się skończyło. Ten moment, w którym zło było normalne, akceptowalne, usprawiedliwiane. Ada nie została symbolem. Nie zapamiętano jej. I dokładnie o to chodziło. Ada została. Nie dlatego, że musiała, nie dlatego, że świat nagle stał się prosty. Została, bo po raz pierwszy nie czuła potrzeby uciekać. Marek był obok. Nie jako ktoś, kto ją ratował, nie jako ktoś, kto rozumiał wszystko. Był jak ziemia po burzy. Nie pytał, dlaczego padało. Po prostu był. I to wystarczyło. Nie opowiadali nikomu tej historii. Nie było powodu. Świat nie potrzebował wyjaśnień. Potrzebował ciszy, w której mógł się uspokoić. Czas płynął. Nie wydarzył się cud. Nie wydarzył się wielki finał. Życie toczyło się dalej. Zwyczajne, kruche, prawdziwe. Któregoś dnia pojawiło się dziecko. Nie jako znak, nie jako obietnica. Po prostu przyszło. Ada długo patrzyła na nie w ciszy. Nie szukała w nim daru. Nie chciała wiedzieć, kim będzie. Ale gdzieś głęboko
Tam, gdzie światło nigdy nie gaśnie, wiedziała jedno: to dziecko zobaczy świat inaczej, nie lepiej, nie gorzej, inaczej. Nie wiedziała jeszcze, że dziecko to opowie kiedyś swoją historię. Nie wiedziała, że będzie to historia o innym darze, o innym ciężarze, o innym sposobie widzenia. Ale wiedziała coś ważniejszego, że to, co się zaczęło, nie było jednorazowe, że świat raz dotknięty prawdą już nigdy nie wraca dokładnie do tego, czym był wcześniej.